Dziś zabierzemy Cię w podróż na przełaj województwa opolskiego. To nasz drugi film o tej krainie. W pierwszym pokazaliśmy wybrane zamki i pałace Śląska Opolskiego. Zajrzymy pod najbardziej stromy dach w Polsce. Odkryjemy ruiny olbrzymiego pałacu i nie są to słynne kopice. Poznamy ludzi z pasją oraz Cezarego. Dowiemy się, czym jest pierniczanka. Pokażemy też niezwykłe rondo oraz piramidę. Nasze założenie to przejechanie województwa opolskiego na przełaj, z północy, z Byczyny, na południowy zachód do Paczkowa i w drodze powrotnej do domu, do Krakowa, przez Głogówek i Moszną. Jesteście zatem gotowi na odkrywanie niesamowitego opolskiego? No to ruszamy. Naszą podróż po opolskim rozpoczynamy od krótkiego postoju w Praszce, na trasie do Byczyny. To na tutejszej rzece Prosna przebiegała dawna granica prusko-rosyjska, a następnie polsko-niemiecka. 1 września 1939 roku o godzinie 4:40, czyli 5 minut przed ostrzałem Westerplatte, kolumny niemieckich wojsk próbowały wtargnąć na polskie ziemie poprzez graniczny most. Bohaterski podporucznik Józef Górecki wysadził most z pierwszymi oddziałami nieprzyjaciela i opóźnił atak z tego kierunku na wiele godzin. Stąd już tylko 20 kilometrów do Byczyny, o której po raz pierwszy usłyszeliśmy całkiem niedawno. Przyznajemy, że sami Byczynę kojarzyliśmy wyłącznie z obrazem Matejki Zamojskiej pod Byczyną, ale pojęcia nie mieliśmy o tym ani gdzie leży, ani czy warto tam pojechać na zwiedzanie. I to był błąd, bo to jedno z najstarszych śląskich miast. Byczyna ma w sobie urok niewielkiego, malowniczego miasteczka z bogatą historią. Miasto zachowało plan w formie owalu z niemal niezmienioną siatką ulic, z rynkiem pośrodku. Posiada mury, które zachowały się prawie w całości, liczą 900 metrów długości i 6 metrów wysokości. Zachowały się dwie bramy, zachodnia, zwana niemiecką, i wschodnia, zwana polską, która właśnie przechodzi remont. Jest tu też gotycki kościół świętego Mikołaja, a także ekspozeum, prywatne małe muzeum ukazujące Byczynę dawniej i dziś, prowadzone przez dwóch braci, pasjonatów historii, którzy wiedzą wszystko o tym miasteczku i z chęcią oprowadzają chętnych po jego zakątkach. O swoim mieście mogliby opowiadać godzinami, ale my musimy ruszać w dalszą drogę. 7 kilometrów od Byczyny, w miejscowości Biskupice, znajduje się Gród Rycerski. Położony jest w malowniczej okolicy nad zalewem Biskupice-Brzuski. Z zewnątrz przypomina średniowieczne warownie z czasów, nim nastała epoka kamiennych zamków. Pan Andrzej, zwany Efendim, założył to miejsce, zresztą sami posłuchajcie. Tak, dotarliśmy do Grodu Rycerskiego i chcę Wam powiedzieć o tym miejscu, ale nie sama bezpośrednio, tylko mamy tutaj właściwą osobę, założyciela. No praktycznie tak. W którym roku powstało? W 2007 roku został oddany do użytku, we wrześniu. Można tu przenocować, zjeść, ale nie tylko. Tutaj urządzamy różnego rodzaju imprezy, eventy i tak dalej. No, spóźniliście się Państwo, bo w niedzielę skończył się międzynarodowy turniej rycerski, na którym było 5 państw, tam ponad 200 rycerzy i tak dalej, także tutaj się działo. Ale nie tylko historyczne imprezy tu się odbywają. Tu już za 2 tygodnie odbędzie się taki międzynarodowy zlot motocyklowy, a za 3 tygodnie będzie festiwal, Rock Metal Festival, tak jeden z najlepszych i największych w kraju, prawdę mówiąc, bo tu przyjeżdżają zespoły ze Stanów Zjednoczonych, z Nowej Zelandii, z Izraela. A na koniec sierpnia odbędzie się festiwal Kochemia. To jest taka ciekawa sprawa, dużo by o nim można opowiadać, ale najlepiej przyjechać i zobaczyć. Niecałe 6 kilometrów od Grodu Rycerskiego w miejscowości Rożnów czekała na nas niemała niespodzianka.
Naszą uwagę zwrócił w pierwszej kolejności XVIII-wieczny drewniany kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzięki uprzejmości pani mieszkającej obok, która ma klucze do świątyni, mogliśmy także zobaczyć jej wnętrze. Natomiast zaraz za kościołem zobaczyliśmy prawdziwą piramidę. Liczy prawie 9 metrów wysokości i powstała pod koniec XVIII wieku jako grobowiec rodziny von Eben-und-Brunnen, a projektował ją sam projektant bramy brandenburskiej w Berlinie, Karl Langhans. A dlaczego grobowiec ma taki kształt? Bo fundator wierzył, że ciała pochowane w piramidzie ulegną mumifikacji i zaznają wiecznego spokoju. To drugie oczekiwanie w ogóle się nie spełniło. Miejsce pochówku 28 osób było plądrowane i bezczeszczone. Obecnie szczątki pochowanych tam osób spoczywają w nowych trumnach, a przez piramidę przebiega granica działki. Po zwiedzeniu pierwszych niezwykłych miejsc na naszej trasie, późnym popołudniem udaliśmy się do Bożejowa. Ostatnie 1,5 kilometra to przejazd po szutrowej drodze położonej na terenie malowniczych Borów Stobrawskich. To tu dotarliśmy na nasz pierwszy nocleg. Zamek myśliwski Emilienhütte został wybudowany w 1801 roku. Przed II wojną światową właściciele organizowali tu polowania dla arystokracji, w których brał udział choćby arcyksiążę Franciszek Ferdynand, ten od zamachu w Sarajewie. 110 lat później posiadłość została przebudowana. Po wojnie popadła w ruinę i dopiero 10 lat temu jej obecny właściciel, prawdziwy pasjonat Mirosław Garak, przystąpił do jej remontu. Wnętrza budynku oddają ducha zamku myśliwskiego. Pokoje dla gości są równie stylowe. Co za wspaniała kolacja, pierogi po bożejowsku i placki ziemniaczane z dziczyzną. A do tego zachód słońca i te wspaniałe, przepiękne konie. Otaczająca zamek przyroda jest niesamowita, ale zanim nam o tym opowie sam właściciel Bożejowa, poznajmy jego niedużą i bardzo przyjacielsko nastawioną maskotkę, psa Cezarego. Cezary! Cezar! Cezary! O, coś chyba przysnęło mu się, ale chyba zaraz przyjdzie. O, idzie. Taki stanowczy. Cezary, chodź tutaj. Chodź tutaj, chodź. No chodź, tutaj siadaj sobie, tutaj siadaj sobie, tak. To jest jego fotel, tutaj zawsze się poskłada, tutaj sobie siada, tak, to jest kochany, tak, o, proszę. No. Cezarek to nie jest taki zwykły pies, on tylko siada na fotelach, ma parę swoich ulubionych foteli, na nich śpi, siedzi i uczestniczy w rozmowach. Znaczy ma jedną wadę też, to znaczy, że czasami na Facebooku piszą opinie, czy na Google'ach goście. No i takich parę opinii było, że wszystko wspaniale, wspaniałe jedzenie. Jedyne co negatywne to, że Cezar zjadł mi kotleta z talerza. Prostej od nas 500 metrów gniazdo ma swoje orzeł bielik. Co roku czarne bociany przyletują. Żurawie to praktycznie już teraz zimują nawet u nas, bo widziałem, że w tym roku nie odleciały, czy cały czas mam pary łabędzi, te same, które przylatują. No, jesteśmy w samym centrum przyrody, no i masę zwierzyny w koło, co chwilę się możemy natknąć na jelenia, dzika, sarnę, a ostatnio nawet bobry. Także. Po doskonałym śniadaniu na tarasie dworku myśliwskiego, z dala od zgiełku świata, wcale nam się nie śpieszyło do żadnego miasta. Idealnym rozwiązaniem była więc wizyta w Grzynda Cottage. Niedawno National Geographic Traveler utworzył subiektywną listę 12 najlepszych agroturystyk w Polsce i wybrał to miejsce jako jedno z nich. Teraz to, co się robiło przez ostatnie 15 lat, popłaca, bo widzę, że zainteresowanie wzbudza ten obiekt i został zauważony w różnych miejscach. Teraz faktycznie gdzieś nawet na łamach mleczko. Poproszę, trochę, dziękuję. Proszę.
Nawet na łamach National Geographic Traveler zostaliśmy ujęci w takiej top 12 miejsc w zaciszu i właśnie gdzie ludziom odpowiada odpowiednie wyposażenie domu i ogólnie rzecz mówiąc taki dom z duszą. No to udało nam się właściwie mi z partnerem z pomocą też rodziny tutaj wykreować. Ale czuć, że tu jest, ja tu nie słyszę żadnych innych dźwięków oprócz w tym momencie wiatru, ptaków, co niemiara, i jeszcze woda. Bo tutaj płynie, to jest rzeczka czy strumień? To jest rzeka Budkowiczanka. Faktycznie przy nas jest takie miejsce strategiczne, gdzie rzeka Budkowiczanka wypływająca z okolic Olesna u nas się rozstawia choćby i przy nas tutaj jest ciąg, gdzie jest kanał Budkowiczanki, bardzo chętnie użytkowany przez kajakarzy, czy mieszkańców, czy też właśnie przyjezdnych, a drugi odpływ Starorzecza płynie już do stawu takiego hodowlanego w Zagwiździu i też stanowi niemałą taką atrakcję turystyczną właśnie tej wioski, która w naszej gminie, w gminie Murów jest właśnie jedną z najbardziej przyciągających tutaj turystów. Jadąc w kierunku Opola, zatrzymaliśmy się jeszcze w miejscowości Pokój. Czy widzieliście kiedykolwiek rondo z 8 promieniście zbiegającymi się ulicami? Okazuje się, że są to dawne aleje prowadzące do stojącego na środku XVIII-wiecznego pałacu książąt Württemberg z Oleśnicy. Pałac spłonął w 1945 roku podczas zdobywania miejscowości przez Armię Czerwoną. Po pałacu pozostało tylko rondo z samotnym drzewem i kilka starych ilustracji. Jest tu również kościół ewangelicki, a po drugiej stronie ronda katolicki oraz niedawno zrewitalizowany przepiękny park, którego nie powstydziłaby się żadna metropolia. Jest olbrzymi, liczy prawie 200 hektarów powierzchni. Jego historia sięga drugiej połowy XVIII wieku. W naszej podróży nie mogliśmy ominąć stolicy województwa Opola. To piękne miasto pokazywaliśmy już wcześniej w filmie Opole wczoraj i dziś. Z przyjemnością wróciliśmy do Opola na krótki spacer. Udało się nam dotrzeć do miejsc, w których wcześniej nie byliśmy, jak szczyt wieży Piastowskiej, skąd roztacza się panorama na miasto, krypty w kościele Franciszkanów z grobami książąt opolskich oraz Muzeum Wsi Opolskiej. To jeden z najbardziej malowniczych skansenów w Polsce. Na obszarze 10 hektarów zebrano tu najciekawsze budynki z różnych opolskich wsi. Otaczająca je zewsząd zieleń, specjalnie ukształtowany teren z pagórkami i długi na kilkaset metrów ciek wodny dodają kolorytu różnorodnej zabudowie. Są tu wiatraki typu koźlak, XVII-wieczny drewniany kościół, XVIII-wieczna kuźnia, gdzie odbywają się pokazy tego rzemiosła, a także młyn wodny. W muzeum jest też budynek dawnej szkoły, karczmy i oczywiście różnorodne stylem i stopniem zamożności chałupy. Nas bardzo zaciekawiły też miejsca pokazujące dawne zawody, jak pszczelarstwo i rybołówstwo. To ostatnie jest tutaj prezentowane w nowoczesnej, multimedialnej formie. Muzeum Wsi Opolskiej to miejsce, w którym można przebywać godzinami, ale tego dnia przed nami było jedno z najbardziej oczekiwanych miejsc – zamek w Niemodlinie. Zamek nas zachwycił od pierwszej chwili. Jest wspaniały, zarówno widziany z ziemi, jak i z powietrza. Na jego poznawanie wyruszyliśmy w towarzystwie przemiłej przewodniczki Zosi, która miała nam opowiedzieć mnóstwo ciekawych i niesamowitych historii. Zanim jednak Zosia zaczęła swoją opowieść, zostaliśmy powitani przez cudne statko Danieli, prawdziwych smakoszy owsa. Daniele zostały nakarmione, czas zatem odkrywać zamek. Jego historia sięga początków XIV wieku, kiedy powstał on na miejscu drewnianej kasztelanii. Jego fundatorem był książę Bolesław Pierworodny, najstarszy syn księcia opolskiego Bolka I, pierwszy książę niemodliński.
Do 1945 roku zamek był domem najpierw dla piastowskich książąt, a potem dla różnych rodów rycerskich. Kolejni właściciele od XVI wieku rozbudowywali i upiększali zamek zgodnie z gustami swojej epoki. Lata powojenne to powolny upadek zamku, który na początku lat 90. był poważnie zdewastowany. Obecnie jest w rękach prywatnych. Zamek czeka na wielki remont, ale i tak robi wielkie wrażenie. Po wejściu przez wieżę bramną na dziedziniec widać krużganki zainspirowane Wawelem. Te tutejsze zostały zamurowane w XIX wieku. To tu Jan Jakub Kolski nakręcił pełen magii film Jasminium. Część dekoracji, jak kolorowe szklane płytki w oknach dziedzińca czy dekoracja malarska, są do dziś widoczne. W podziemiach panuje aura tajemniczości. Jest tu m.in. tunel, być może służący do ucieczki. Zamek w Niemodlinie był ostatnim miejscem, jakie chcieliśmy odwiedzić tego dnia. Na nocleg zatrzymaliśmy się w genialnym miejscu, w ośrodku wypoczynkowym Rybak w Głębinowie nad Jeziorem Nyskim. Cudne widoki, dobre jedzenie, wygodny pokój. Czego chcieć więcej? Chętnie tu wrócimy na dłużej. Po porannym spacerze i smacznym śniadaniu ruszyliśmy do Nysy. To niedaleko, zaledwie 4 km drogi od miejsca naszego noclegu. Nysa okazała się miastem zdecydowanie wartym zwiedzania. Trzeba się tylko przygotować na szczególny widok. Piękne i cenne zabytki stoją pośród typowych bloków i domów z czasów PRL. To miasto, mające swój początek w XIII wieku, dawna stolica księstwa nyskiego należącego do wrocławskich biskupów, zostało zniszczone pod koniec II wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Część ocalałych budynków rozebrano dla pozyskania cegieł. W poszukiwaniu dawnej zabudowy i malowniczych kamieniczek udaliśmy się na ulicę Bracką. Stąd parę kroków do rynku. Jeszcze do niedawna środek rynku, nie licząc budynku dawnej wagi, był opustoszały. Dopiero 15 lat temu wzniesiono nowe budynki, w tym wzorowany na średniowiecznej budowli ratusz. Z dawnej Nysy pozostały też wieże bramne dawnych murów średniowiecznych, Ziębicka i Wrocławska, a także tak zwana Piękna Studnia i wzorowana na rzymskiej fontanna Trytona. Był taki czas, że Nysa była nazywana Śląskim Rzymem. Ale największe wrażenie wywarła na nas monumentalna bazylika świętych Jakuba i Agnieszki. To trzecia świątynia w tym miejscu. Powstała na przełomie XIV i XV wieku. Przez mieszkańców nazywana jest katedrą i słusznie. Po przekroczeniu wejścia widok jest niesamowity. Olbrzymia, smukła nawa, wsparta na prawie 30-metrowych filarach, budzi zachwyt i przywołuje na myśl opowieści o budowniczych średniowiecznych katedr. Warto spędzić tu dłuższą chwilę i obejść w spokoju całą budowlę. Od tego roku można spojrzeć na ten kościół z całkiem nowej perspektywy. Można zwiedzić poddasze bazyliki, nakryte jednym z najbardziej stromych dachów Europy. Dach ma nachylenie 64 stopni, a powierzchnię 4000 m2. Widzimy tutaj sklepienie, które jest na grubość jednej cegły. W trakcie budowy tego sklepienia budowniczowie układali po prostu cegiełkę przy cegiełce i w ten sposób powstawało sklepienie, które zostało wymienione w XIX wieku i przetrwało takie do dziś. Wrażenia po wizycie tego miejsca są niezapomniane. Chyba lubimy wspinaczki. Po wycieczce na poddasze bazyliki postanowiliśmy wspiąć się na sąsiednią dzwonnicę, by zobaczyć skarbiec świętego Jakuba.
Nysa była kiedyś na Śląsku centrum sztuki złotniczej. Wystawa pokazuje dzieła sztuki sakralnej, cudem uratowane od zniszczeń wojennych. Znajduje się wewnątrz wypalonej w 1945 roku dzwonnicy. Położona jest na 3 poziomach oddzielonych szklanymi posadzkami. Widok z dachu dzwonnicy rozległy, choć od razu widać olbrzymią liczbę budynków powojennych. Zniknęły nie tylko budynki, ale i tradycje. Dlatego udaliśmy się do Centrum Produktu Lokalnego, by zobaczyć, jak grupa pań z pasją i oddaniem zaczyna odtwarzać tradycje. Nysa może już pochwalić się swoimi produktami lokalnymi, przepięknie zdobionymi ręcznie piernikami oraz czekoladkami o smaku piernika, czyli pierniczankami, które i my uczyliśmy się robić podczas warsztatów. Wizyta w Nysie nie byłaby kompletna, gdybyśmy nie zajrzeli chociaż do niektórych obiektów twierdzy Nysa. Była ona przecież wielokrotnie większa od słynnych twierdz w Kłodzku i Srebrnej Górze i jest też bardziej różnorodna. Zajmuje ona ponad 230 hektarów i musieliśmy z ograniczeń czasowych zwiedzić zaledwie 2 tworzące ją obiekty. Jednym z najstarszych obiektów twierdzy jest bastion Świętej Jadwigi. To tam, przy pomocy wystawy multimedialnej, można poznać historię nyskich fortyfikacji od czasów zdobycia ich przez wojska pruskie króla Fryderyka II. To właśnie ten król, który bardzo lubił twierdzę Nysa, zdecydował o budowie jednego z najciekawszych i najcenniejszych obiektów – Fortu Prusy. Aby podziwiać jego niezwykły kształt 5-ramiennej gwiazdy, udaliśmy się na szczyt pobliskiej wieży ciśnień. Na górę wjechaliśmy windą. Schodami też można się dostać, ale 2 wcześniejsze wyjścia schodami na wieżę i dach kościoła tego dnia wystarczyły. Z tarasu świetnie widać narys 5-ramiennej gwiazdy, suchą fosę, budynki koszarowe i znajdujący się na środku budynek studni. Nasze zwiedzanie było skrótowe, ponieważ fort żyje różnymi wydarzeniami, a my natrafiliśmy na przekazanie przez prezydenta kluczy miasta w ręce studentów. Zaczynały się juwenalia. Z powodu trwającej imprezy nie daliśmy rady wejść do chodników przeciwminerskich, ale przeszliśmy się suchą fosą i wspięliśmy się na koronę wałów, gdzie doszło do nieoczekiwanego spotkania. Do Fortu Prusy i innych obiektów twierdzy jeszcze kiedyś wrócimy. Na nocleg przybyliśmy do kolejnego ciekawego miejsca. Do pokoju gościnnego położonego na terenie Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, czyli dawnej, pochodzącej z końca XIX wieku gazowni miejskiej. Kolejny dzień rozpoczynamy od zwiedzania centrum Paczkowa. To jednak niesłynne mury miejskie mające 1200 metrów długości zwróciły naszą uwagę w pierwszej kolejności, ale dominująca nad całym miastem wieża kościoła świętego Jana Ewangelisty. Kiedy pod koniec XIV wieku ukończono budowę kościoła, wieża była prawie 2 razy wyższa i liczyła 120 metrów. Niecałe 1,5 wieku później kościół ufortyfikowano. Po klęsce Węgier z Turkami na tę część Europy padł blady strach przed najazdem tureckim. W świątyni obniżono dach, dobudowano mury tarczowe zwieńczone attyką. O tym, że miało to być miejsce ostatniej obrony, przekonaliśmy się wewnątrz budowli. Z boku prawej nawy dostrzegliśmy studnię. Została ona zbudowana podczas fortyfikowania kościoła. To prawdziwy unikat na skalę europejską. Zainteresował nas też ołtarz w bocznej kaplicy Najświętszej Marii Panny. To jedyny w tej części Europy ołtarz wyrzeźbiony z jednego kawałka piaskowca. Kościół świętego Jana Ewangelisty zdaje się strzec miasto z niżej położonym rynkiem, który w większości ostał się nienaruszony z pożogi II wojny światowej. Jego najpiękniejszym elementem jest elegancka, renesansowa wieża ratuszowa. Ale Paczków to przede wszystkim słynne mury. Na obwodzie liczącym 1200 metrów zachowało się 19 baszt,
i 4 wieże bramne. Większość z baszt to baszty łupinowe, półokrągłe, puste od strony miasta. Gdyby nieprzyjaciel wdarł się na mury, to nie mógłby z nich ani atakować, ani się w nich bronić. Z zazdrością zauważyliśmy, że w Paczkowie udało się coś, co nie udało się w Krakowie. 160 lat temu, bez burzenia murów, stworzono planty. Z przyjemnością przespacerowaliśmy się tym zielonym zakątkiem miasta. Przed wyruszeniem w dalszą drogę postanowiliśmy zwiedzić miejsce, w którym nocowaliśmy – Muzeum Gazownictwa. Poza oryginalnymi obiektami dawnej miejskiej gazowni w muzeum jest przebogata kolekcja gazomierzy, około 600, kuchenek, piecyków, a także dość nieoczekiwanych urządzeń na gaz, jak pralka czy lodówka. Łącznie jest tu kilka tysięcy eksponatów. Widzieliście coś takiego? To tuba Rubensa, urządzenie, które za pomocą płomieni gazu pozwala nam zobrazować w graficzny sposób przepływ fali dźwiękowej. Nasza podróż przez województwo opolskie na przełaj dobiegła końca, ale w drodze powrotnej do Krakowa mieliśmy do zobaczenia jeszcze kilka atrakcyjnych miejsc. Pierwszym był Otmuchów. Otmuchów przywitał nas deszczem. Naszym głównym celem był zamek, ale trudno było nie zatrzymać się na rynku, gdzie wznosi się XVI-wieczny renesansowy ratusz. Na ratuszu znajduje się zegar słoneczny zwany zegarem Paracelsusa, na cześć słynnego medyka, który miał odwiedzić miasto i zapobiec zarazie. Naszą uwagę przykuł również znajdujący się nad rynkiem kościół świętego Mikołaja i Franciszka Ksawerego. To jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów Śląska. Jego wnętrze, dzieło artystów, którzy jak Karol Dankwart pracowali w Krakowie, Nysie i na Jasnej Górze, pomimo niepogody jest pełne światła. Czas na zamek. To dawna rezydencja biskupów wrocławskich, obecnie hotel. Z trzyskrzydłowego zamku zachowała się najstarsza część z wieżą. Na jej szczyt z punktem widokowym przy deszczu nie było po co wchodzić. Ale bez schodów się nie obędzie. Otmuchowski zamek słynie z końskich schodów. Od razu widać, że nie tylko koń, ale i niewielki kucyk miałby trudności, by z nich skorzystać. W przeciwieństwie do służby niosącej w lektyce biskupa mającego problemy z chodzeniem. I do tego właśnie służyły. Z końcem wizyty w Otmuchowie pogoda zaczęła się poprawiać, więc jadąc do Mosznej zastanawialiśmy się, co by tu jeszcze po drodze zobaczyć. I bingo! Trafiliśmy na ruiny pałacu w Chrzelicach, o którym nigdy wcześniej nawet nie słyszeliśmy. Na początku znaleźliśmy częściowo porośniętą ścieżkę wiodącą poprzez dawny most nad fosą. W pewnym momencie przed nami wyrosła wysoka ściana pozbawiona okien. Powoli obeszliśmy to, co pozostało z dawnego XVII-wiecznego pałacu. Jego mury kryją w sobie pozostałości znacznie starszego, średniowiecznego zamku książęcego. Budowla grozi zawaleniem, więc nie ma co ryzykować, żeby się o tym samemu przekonać. Patrząc na dawne zdjęcia, nie mogliśmy uwierzyć, że ten pałac był zamieszkany jeszcze w latach 50. XX wieku. Do Mosznej stąd już niedaleko, ale tuż przed Moszną chwila przerwy na pamiątkowe zdjęcie z nazwą miejscowości Zielina. W końcu nazywam się Zielina, nie można takiej okazji zmarnować. I wreszcie docieramy do Mosznej. Zostawiamy bagaże w dwupokojowym apartamencie przy stadninie koni i ładujemy sprzęt na kolejny dzień. Sobotni poranek, sporo przed otwarciem pałacu dla zwiedzających, jest cichy i piękny. A potem ruszamy na zwiedzanie pałacowych wnętrz z przewodnikiem. O tym, co ciekawego zobaczyliśmy, dowiesz się z naszego pierwszego filmu o opolskich zamkach i pałacach, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Podczas naszej podróży do Mosznej trafiliśmy na nieoczekiwane miejsce – fabrykę robotów.
Muzeum to powstało dzięki pomysłowości pana Sebastiana Kucharskiego, którego wyobraźnia nie zna chyba granic i który z różnych elementów pozyskanych ze złomowisk, głównie samochodowych, odtwarza postaci i pojazdy z klasyki kina, z Gwiezdnych Wojen, Obcego 8 pasażera Nostromo czy Predatora. Dzięki temu mieliśmy okazję stanąć z tymi gigantycznymi postaciami oko w oko. Oj, robią wrażenie. Fajna atrakcja dla fanów science fiction i rodzin z dziećmi. Czas na naładowanie baterii. Z posiłkiem musimy zaczekać do Głogówka. Polecono nam restaurację w hotelu Salve. Nie dość, że to zadbany budynek z historią, to jeszcze jest to prawdziwy raj dla smakoszy. Restauracja znajduje się na szlaku gastronomicznym Opolski Buffet i mieliśmy okazję spróbowania lokalnych specjałów, czyli rolady wołowej z kluskami śląskimi i czerwoną kapustą oraz kotleta z jajkiem, szparagami i ziemniakami. Zdecydowanie to miejsce polecamy. A potem poczuliśmy totalny niedosyt. Okazało się, że Głogówek jest przeciekawym miastem, a my mamy czas tylko na pobieżne zapoznanie się z zamkiem, bo trzeba dziś jeszcze wrócić do Krakowa i pójść do pracy kolejnego dnia. Zamek książęcy w Głogówku powstał na przełomie XIII i XIV wieku. Swój obecny kształt zawdzięcza potężnemu rodowi Oberstdorfów, którzy byli jego właścicielami przez blisko 400 lat do 1945 roku. Już wiemy, że w Opolskie powrócimy, żeby odwiedzić ponownie Głogówek, ale i Prudnik, Namysłów czy Kędzierzyn-Koźle. Przyjedziemy tu na dłużej, bo jest to idealne miejsce na zwiedzanie w nieśpiesznym rytmie, czyli slow, bez tłumów, nadmiernego ruchu samochodowego i przesadnej komercji. Opolskie, do zobaczenia!